Łącznie podczas 2 tygodni pobytu w Austrii zdobyłem te 4 widoczne tutaj stare odkurzacze. Siemens Standard, model S, bardzo ładnie zachowany odkurzacz, bardzo fajne, urocze są te stópki, na których ten odkurzacz poruszał się po dywanie. W środku, tak jak patrzę, wygląda to, nie wiem czy przy tym oświetleniu to widzicie, bardzo ładnie opatrzone też logo zakładów Siemens Schuckert. To jest, tak jak wspomniałem, odkurzacz austriacki. Rzućmy okiem na tabliczkę znamionową, która tutaj na nim się znajduje. No i teraz można było włączyć, wyłączyć ten odkurzacz. To jest ręczny odkurzacz Siemens Rapid. No i tutaj jest też to, co widzieliśmy już na odkurzaczu Famulus, czyli oznaczenie EVE, Österreichische Verband für Elektrotechnik. Tego odkurzacza w przeciwieństwie do pozostałych nie znalazłem za pośrednictwem strony Willhaben.at. Dosyć fajnie to zrobione, bo jest ta przednia część pokrywy wlotu powietrza odkręcana. Bardzo fajne, cenne i ciekawe, zabytkowe urządzenie. Także myślę, że to też jest taki mały, fajny gadżet, który udało się w tej rupieciarni znaleźć. Cześć, w ostatnich 2 tygodniach pokazywałem Wam króciutkie nagrania tutaj na kanale dotyczące starych, zabytkowych odkurzaczy, które udało mi się znaleźć i kupić podczas pobytu w Austrii. Nie miałem zbyt dobrego połączenia z internetem, dlatego mogłem opublikować tylko takie minutowe, króciutkie nagrania. Teraz robię takie podsumowanie tych wszystkich modeli, które udało mi się tutaj znaleźć. Myślę, że ten film zmontuję już po powrocie do domu i będę mógł spokojnie wstawić go na kanał, a oczywiście później jeszcze każdemu z tych odkurzaczy poświęcimy oddzielnie uwagę. Każdy z nich rozmontujemy, sprawdzimy działanie każdego z nich. Dzisiaj jednak chciałbym Wam po prostu jeszcze raz pokazać, co udało mi się tutaj znaleźć. Łącznie podczas 2 tygodni pobytu w Austrii zdobyłem te 4 widoczne tutaj stare odkurzacze. Miałem trochę bardziej nadzieję, że zdobędę więcej typowych austriackich modeli i rzeczywiście widziałem ich sporo w ogłoszeniach, ale nie zawsze udało mi się je zamówić, a część z nich była bez możliwości odbioru, w każdym razie bez możliwości wysyłki, a odbiór byłby po prostu za daleko, musiałbym dość daleko za nie jechać, także skupiłem się na tych odkurzaczach, które byłem w stanie albo odebrać osobiście, albo zamówić z wysyłką i całkiem fajnie to zadziałało. Większość tych odkurzaczy kupiłem, powiem to jeszcze przy każdym z nich oddzielnie, większość z nich kupiłem za pośrednictwem takiej strony, która jest odpowiednikiem naszego polskiego OLX. W Austrii ta strona nazywa się Willhaben.at, czyli jakby to przetłumaczyć na polski, tą nazwę to brzmiałaby ona pewnie chcę mieć.at. W opisie tego nagrania zamieszczę link do tej strony. Jeżeli interesuje Was, jakie właśnie w tym przypadku odkurzacze można tam dostać, to w miejscu w wyszukiwarkę, w miejscu do wyszukiwania artykułów wpiszcie po prostu Staubsauger, czyli odkurzacz i wybierzcie ewentualnie kategorię Kunst Antiquitäten, czyli sztuka i antyki, no i tam powinny się Wam pojawić właśnie różne modele starych odkurzaczy. Pamiętam, że jak ja wyszukiwałem je, to było ich około 200 w różnych miejscach w Austrii. Zauważyłem, że w Austrii nie jest bardzo popularne wystawianie przedmiotów z przesyłką. To się nazywa w Austrii na tej stronie przesyłka, to jest Pay Livery. Można tam od razu zapłacić, na przykład kartą, łącznie z dostawą i taki odkurzacz, czy cokolwiek zamówicie, dostaniecie wtedy pocztą do domu. Ja akurat miałem tutaj możliwość zamówienia tych odkurzaczy na adres, pod którym mieszkałem podczas pobytu w Austrii. Przyznaję, że w 2 przypadkach zadziałało to fantastycznie. W poniedziałek zamówiłem, opłaciłem kartą. We środę przyjechał listonosz i przywiózł mi paczki z tymi odkurzaczami. Jeden z odkurzaczy, no niestety sprzedający nie był w stanie znaleźć opakowania odpowiedniego, no już zbliżał się koniec mojego pobytu w Austrii, więc już w końcu z tego zrezygnowałem. Szkoda, bo to był taki też ciekawy model austriackiego odkurzacza. A jeden z tych odkurzaczy, właśnie ten czerwony Siemens, który teraz pokazuję, okazało się w ogóle, że chciałem go najpierw kupić z wysyłką, a okazało się, że on jest dosyć blisko akurat tego miejsca, w którym ja byłem, więc po prostu po niego pojechałem i odebrałem go osobiście. Zaraz to zresztą przy każdym z tych odkurzaczy powiem. Także generalnie z tej strony Willhaben.at jestem bardzo zadowolony, fajnie to działa i na pewno podczas następnych pobytów z Austrii będę z niej korzystał. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć troszeczkę więcej
zwłaszcza austriackich modeli odkurzaczy, chociaż tutaj też mam co najmniej jeden austriacki odkurzacz, bardzo fajny. Dobra, to jest tyle jako takie wprowadzenie. Pokażę Wam jeszcze każdy z tych odkurzaczy oddzielnie, a tak jak powiedziałem w kolejnych odcinkach, może nie jeden po drugim, ale w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach każdy z tych odkurzaczy sobie jeszcze spokojnie obejrzymy. A teraz zacznijmy może od odkurzacza, który na próbę kupiłem sobie jako pierwszy po przyjeździe do Austrii, czyli właśnie od tego czerwonego, bardzo ładnego Siemensa. Pierwszy z odkurzaczy, który kupiłem po przyjeździe do Austrii właśnie za pośrednictwem strony Willhaben.at, to jest ten Siemens Standard Model S. Bardzo ładnie zachowany odkurzacz, tak jak już wspomniałem. Miałem na początek zamiar kupić go z wysyłką, ale okazało się, sprzedający, bardzo sympatyczny pan Andreas, napisał mi, że on jest właściwie dosyć blisko mnie, w takiej pięknej miejscowości Reichenau. To był taki jeszcze XIX-wieczny kurort, w którym znajdowały się wille wielu członków rodu cesarskiego w dawnej monarchii austro-węgierskiej. Napisał mi, że on ma tam swój dom letniskowy i że akurat ten odkurzacz tam u niego się znajduje. Jeżeli chcę, mogę do niego przyjechać i go sobie po prostu odebrać. Ja oczywiście skorzystałem z tej okazji. Pojechałem tam, mogę Wam nawet chyba tutaj pokazać kilka ujęć z tej bardzo ładnej miejscowości Reichenau. Kiedy pojechałem po ten odkurzacz, tam jest bardzo dużo domów letnich, bardzo dużo willi, takich, jak już powiedziałem, dawnych austro-węgierskich notabli. Zresztą był tam też bardzo słynny teatr w owym czasie i nawet do dzisiaj odbywają się tam tak zwane Theaterspiele czy Festspiele Reichenau, czyli taki festiwal teatralny raz w roku, gdzie zjeżdża cała publiczność wielbicieli teatru z Wiednia i z innych ważnych miast w Austrii, nawet z zagranicy. No w każdym razie ten odkurzacz tam właśnie odebrałem. On jest w całkiem niezłym stanie, aczkolwiek jak próbowałem go podłączyć w domu do prądu, to zaczęło coś tutaj przerywać. Myślę, że albo z włącznikiem, albo z jakimś połączeniem przewodów coś jest nie w porządku. Będziemy musieli to wszystko sprawdzić. Ja nie zabrałem tutaj na wyjazd do Austrii moich narzędzi. Przede wszystkim nie mam miernika, więc nie chciałem się z tym tutaj bawić. Nie chciałem ryzykować, że w domu, w którym mieszkam, wysadzę korki, zwłaszcza, że są tutaj jeszcze takie stare topikowe bezpieczniki. Nie chciałem mieć tego na sumieniu, więc no, zajmę się tym bezpiecznie już u mnie w warunkach warsztatowych. Odkurzacz prawdopodobnie gdzieś mniej więcej z lat 50. Niestety nie mogę tego powiedzieć w tej chwili dokładnie, być może później na silniku znajdziemy jakieś wskazówki. Widziałem nawet na jednej z niemieckich stron internetowych, antykwarycznych, oryginalną instrukcję obsługi do tego odkurzacza. Myślę, że ją sobie zamówię, ale tego rodzaju odkurzacze były produkowane gdzieś mniej więcej w połowie lat 50. Chyba w internecie taki odkurzacz gdzieś z roku 54 czy 55 widziałem. Możemy szybko rzucić okiem na tabliczkę znamionową. To jest odkurzacz produkowany jeszcze w zakładach Siemens Schuckert. Mówię jeszcze, bo zdaje się później, pod koniec lat 50. już na takich tabliczkach widnieje napis Siemens Elektrogeräte AG, czyli Siemens Urządzenie Elektryczne Spółka Akcyjna. Tutaj jeszcze widnieje ta stara nazwa zakładów Siemens Schuckert, którą można zobaczyć na właściwie wszystkich starszych modelach Siemensa. Oglądaliśmy na tym kanale między innymi taki zielony, kubełkowy odkurzacz Siemens Schuckert Protos z końca lat 20. Jest tutaj również oznaczenie modelu tego odkurzacza VSTI 200A. Jest numer seryjny, dosyć niski, chyba 3411. Jest podane napięcie 220 V i moc pobierania 230 W, no 50 Hz częstotliwość sieci. Niestety nie ma tutaj wybitej żadnej daty produkcji. Bardzo fajne, urocze są te stópki, na których ten odkurzacz poruszał się po dywanie. Myślę, że na różnych miękkich powierzchniach, tak jak właśnie dywany, bardzo dobrze się to sprawdzało, natomiast tak sobie myślę, że ciągnięcie takiego odkurzacza gdzieś po jakichś parkietach jednak mogło takie, zwłaszcza lakierowane czy olejowane parkiety porysować, także był to odkurzacz ewidentnie przeznaczony do tego, żeby gdzieś tam szurać nim po jakichś dywanach. Bardzo ładny napis zachowany tutaj z przodu, włącznik, który, tak jak Wam powiedziałem, niekoniecznie dobrze działa, aczkolwiek nie wiem, czy jest to akurat wina samego włącznika, czy jakiejś części instalacji w tym odkurzaczu. Tutaj wyjmuje się po naciśnięciu tego przycisku, można zdjąć przednią pokrywę i wyjąć bardzo ładnie zachowany worek na kurz ze środka. Tutaj, nawiasem mówiąc, w tej walizeczce z akcesoriami jest też jeszcze jakaś dodatkowa uszczelka, ale
Mam wrażenie, że ona już pochodzi chyba od jakiegoś innego odkurzacza, bo tutaj w każdym razie ona nie pasuje. W środku, tak jak patrzę, wygląda to, nie wiem czy przy tym oświetleniu to widzicie, bardzo ładnie. Widać tutaj przednią część turbiny silnika, aczkolwiek takie dosyć nietypowe jest to mocowanie, muszę przyznać szczerze. Tak jakbym patrzył, nie wiem, od strony szczotek. No ciekawe, trzeba będzie ten silnik wyjąć i po prostu go sobie dokładniej obejrzeć. Bardzo się już na dokładny przegląd tego odkurzacza cieszę i chętnie to w warsztacie zrobimy. Tutaj patrzę, jak się zakładało tą... Aha, to jest taki bolec, na który trzeba było założyć ten otwór w dolnej części pokrywy. No jakoś tak niekoniecznie mi to wyszło od razu. Jeszcze raz to spróbuję zrobić, ale wydaje mi się, że nie jest to bardzo wygodne. No. Dobra, zakładam jeszcze raz. Wsuwam pokrywę. O, dobra, zaskoczył tutaj ten bolec. Wciskam przycisk, zamykam. Ok, no a jak się już ma wprawę, to pewnie idzie to lepiej. Miałem wrażenie, że nie jest to jakieś super wygodne, w każdym razie mniej wygodne niż te klamry z boku, no ale pewnie odkurzacz jest dzięki temu trochę ładniejszy. Tutaj jest z tej strony gniazdko do podłączenia przewodu zasilającego. Mam tutaj przewód zasilający, bardzo ładny, oryginalny też, z symbolem Siemens i tu, z napisem Siemens i symbolem Siemens Schuckert. 10 A, 250 V, tutaj też Siemens. Wtyczka również oryginalna, jeszcze tutaj z logo Siemensa i tym znaczkiem Siemens Schuckert. O, fajnie tutaj pasuje. Przewód wydaje się tak na pierwszy rzut oka w zupełnie niezłym stanie. Trzeba go będzie oczywiście jeszcze sprawdzić. Być może to, że ten odkurzacz przerywał, było też związane w jakiś sposób z tym przewodem albo z wtyczką. Tak jak powiedziałem, to sobie sprawdzimy. Rzućmy może jeszcze szybko okiem na akcesoria, które razem z tym odkurzaczem dostałem. Jeśli chodzi o akcesoria, no to oczywiście mam tutaj różnego rodzaju ssawki. One są też fajne, bo opatrzone też logo zakładów Siemens Schuckert. Ta ssawka zresztą tutaj jeszcze z taką wymienną szczotką, którą można było wyjąć po odkręceniu tych zakrętek. To jest taka ssawka szczelinowa, tu jest taka mała chyba tapicerska ssawka. To jest jeszcze jakaś szczotka, nie wiem, prawdę mówiąc, czy ona faktycznie była oryginalnie w tym komplecie. Poza tym mamy tutaj bardzo ładnie zachowaną, taką ze sztucznej skóry wykonaną walizeczkę od kompletu, w której ten odkurzacz się znajdował. No i jest tutaj bardzo ładny i super zachowany wąż w oplocie. Nie jestem pewien, czy on był faktycznie od tego odkurzacza, bo on ma tutaj takie jakby prowadnice do wkręcania go w urządzenie, w odkurzacz. Natomiast mam wrażenie, że ten odkurzacz, przepraszam, odwrócę go tak, żeby mieć tutaj wlot powietrza. Mam wrażenie, że on tutaj nie ma... A nie, ma, rzeczywiście jest. Ok, jest tutaj taki jakby niewielki bolec, który wchodził tutaj w te prowadnice na wężu. No tak, czyli nie ma wątpliwości, że to jest wąż dokładnie od tego odkurzacza. On się tutaj tak delikatnie wtyka, przekręca i teraz nie ma niebezpieczeństwa, że jak będziemy za niego ciągnąć, że to się wszystko wysunie. Wąż jest bardzo ładnie zachowany, gdzieś tu w kilku miejscach może ten oplot jest taki trochę już przetarty, ale generalnie nigdzie się to nie rozpada. No i są jeszcze stalowe rury, takie nie wiem, niklowane, chromowane. Dwa proste kawałki i jeden taki wygięty. To są właściwie wszystkie akcesoria, które razem z tym odkurzaczem udało mi się kupić. Także, tak jak powiedziałem, bardzo się z tego odkurzacza cieszę. Myślę, że było to naprawdę fantastyczne znalezisko i już bardzo się cieszę też z możliwości rozkręcenia, wyczyszczenia, wypróbowania tego odkurzacza w warsztacie. Na razie spakuję go z powrotem do walizeczki i obejrzymy sobie kolejne znalezisko. No i odkurzacz jest już spakowany w walizce. Jak widzicie, wszystko bardzo ładnie tutaj pasuje. Tak jak wspomniałem, brakuje mi tylko instrukcji obsługi do tego odkurzacza, ale mam nadzieję, że w jakimś antykwariacie uda mi się ją znaleźć. No, nie mam tutaj kluczyka do tej walizeczki, ale nie jest to jakieś strasznie ważne. A fajny, nawet dosyć ciężki. Sama walizka jest super. Dobra, odstawiam go na razie na bok i pokażę Wam następne znalezisko. Kolejny odkurzacz, który udało mi się zdobyć podczas pobytu w Austrii, to jest ten austriacki odkurzacz Famulus i z niego cieszę się szczególnie, bo liczyłem właśnie na znalezienie głównie austriackich modeli. Co prawda taki odkurzacz Famulus mogliśmy już na kanale
nie tak dawno, króciutko zobaczyć w takiej niedługiej zapowiedzi czy relacji z wystawy odkurzaczy w Olsztynie, w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Pokazywałem tam dokładnie taki sam, tylko chyba taki turkusowy czy jasnozielony odkurzacz Famulus, który jeden ze zwiedzających po prostu przyniósł w trakcie zwiedzania wystawy i zostawił na rzecz tej wystawy, czy na rzecz zbiorów Muzeum Nowoczesności. Wtedy miałem okazję tylko szybko wyjąć silnik, sprawdzić, czy tamten Famulus działa, natomiast nie miałem okazji dokładnie obejrzenia jego budowy. Tutaj wreszcie po powrocie do warsztatu będziemy mogli to zrobić. Bardzo ładnie zachowany model, on widać, że jest używany, jest troszeczkę powgniatany w niektórych miejscach, jest oczywiście bardzo zakurzony, ale to wszystko się wyczyści na takich bardzo ładnych płozach. Te płozy odkurzacza Famulus przypominają mi trochę płozy, które widzieliśmy w takim odkurzaczu Holland Electro pokazywanym tutaj na kanale. No i ten charakterystyczny napis Famulus na obudowie. To, co jest dla tych odkurzaczy bardzo charakterystyczne i tego, przyznaję, w żadnych innych modelach nie widziałem, to jest to mocowanie pokrywy wlotu powietrza i worka na kurz przy pomocy takiej dużej klamry dociskającej tutaj tę pokrywę. Zastanawiam się, czy to podczas używania... Nie, to się jednak dosyć mocno trzyma, bo tak przez chwilę myślałem, czy to nie było niebezpieczeństwa, że to się gdzieś tam otworzy i cały ten kurz się wysypie, ale mam wrażenie, że to jednak działa naprawdę solidnie. Może tutaj tę rurę na chwilę włożę. To jest, tak jak wspomniałem, odkurzacz austriacki. Rzućmy okiem na tabliczkę znamionową, która tutaj na nim się znajduje. Duża nazwa firmy, która ten odkurzacz wyprodukowała, VEMAG, to jest skrót od Vereinigte Alpenländische Elektromaschinen- und Apparatebau-Gesellschaft, czyli w takim dowolnym tłumaczeniu Zjednoczone Alpejskie Towarzystwo Budowy Aparatów i Maszyn Elektrycznych. W miejscowości Graz, czyli w stolicy Styrii. Akurat tutaj z tego miejsca, gdzie się w Austrii znajduję, mam nie bardzo daleko do Grazu, chyba nawet bliżej niż do Wiednia. Jestem gdzieś tak mniej więcej w 2/3 odległości pomiędzy Wiedniem a Graz. Mamy tutaj podane napięcie 220 V, moc pobierania 400 W. Favorit to jest chyba model tego odkurzacza, czyli Famulus Favorit. EVE, czyli Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Austriacki Związek Elektrotechniki, no i takie logo Austria, którym opatrywano różne miejscowe, austriackie, narodowe produkty. Odkurzacz, tak jak powiedziałem, w zupełnie niezłym stanie. Bardzo się z tego modelu cieszę. Prawdę mówiąc, właśnie zamówiłem sobie na stronie Willhaben AT jeszcze jeden taki odkurzacz Famulus, tylko trochę nowszy, z lat 60., taki kanciasty, jak duży prostokąt. Fajny, w takim, z tego co pamiętam, taką szarą farbą młotkową pomalowany, trochę jak polskie odkurzacze Alfa 2 z początku lat 60. Niestety no, do tej transakcji nie doszło, ponieważ sprzedający miał jakiś kłopot z wysyłką tego odkurzacza, ale może jak będę tutaj za kilka miesięcy, to może wtedy się zgłoszę, jeżeli odkurzacz będzie jeszcze dostępny, to go wtedy kupię. Jeżeli chodzi o akcesoria, jak widzicie, też jest tutaj walizeczka, że zaraz je sobie jeszcze dokładnie obejrzymy, ale to, co mnie bardzo cieszy, to jest oryginalny przewód zasilający do tego odkurzacza. Tutaj trzeba będzie chyba jakoś śrubkę dokręcić, bo ta porcelanowa część troszeczkę odpada. Nie jestem pewien, tutaj logo Famulus nigdzie nie widzę, jest jakieś takie duże K i L, chyba będę musiał sprawdzić, kto jest producentem tej wtyczki, ale to, co jest fajne, to to, że jest ona z włącznikiem, bo sam ten odkurzacz, to jest też taka jego charakterystyczna rzecz, tego włącznika na obudowie nie posiada, zresztą sporo niemieckich odkurzaczy też stosowało takie rozwiązania. Chyba w odkurzaczu Progress 7, który ostatnio oglądaliśmy, z tego co pamiętam, też nie było włącznika na odkurzaczu, tylko zapewne był właśnie w przewodzie zasilającym, chociaż do Progressu akurat oryginalnego przewodu nie miałem. Ten przewód był włączany tutaj, no i teraz można było włączyć, wyłączyć ten odkurzacz. Tutaj też jest oryginalna austriacka wtyczka VE, tutaj też jest VDE, niemiecki znak niemieckiego Związku Elektrotechników. Aha, no i jednak to jest przynajmniej ta wtyczka z tej strony przewodu, to jest wtyczka z zakładów Siemens Schuckert. Też jest tutaj charakterystyczne logo
takie jakie widzieliśmy na tym czerwonym odkurzaczu Siemens Schuckert. Czyli no, tutaj albo cały przewód, albo przynajmniej tylko ta wtyczka pochodzi właśnie od odkurzacza Siemens Schuckert, chociaż wcale nie jest powiedziane, że w tych zakładach w Gracu nie stosowano jakichś niemieckich elementów na tych przewodach. Dobra, to sobie obejrzymy następnym razem. Rzućmy jeszcze okiem na akcesoria, jakie znajdują się z tym odkurzaczem. No, wśród akcesoriów przede wszystkim jest ten całkiem ładnie zachowany wąż w takim czarno-białym oplocie z chromowanymi czy niklowanymi końcówkami. Na pewno pasują, bo już to wypróbowywałem. Jest taka stalowa, nie wiem, niklowana czy chromowana rura, jedna prosta, jedna wygięta. Nie wiem, czy to są wszystkie rury, które były tutaj w komplecie. Wkładam je z powrotem do tej walizeczki. Jest jakaś taka plastikowa ssawka. Mam wrażenie, że z jakiegoś już późniejszego modelu. To jest w ogóle jakiś taki fragmencik ucięty od jakiejś ssawki. No jest jedna taka tu chyba w tym przypadku oryginalna ssawka szczelinowa, też taka niklowana albo chromowana. No i to wszystko znajduje się też w takiej, spakowane było fabrycznie też w taką walizeczkę, w której jest tutaj miejsce większe na odkurzacz i taka węższa przegródka właśnie na akcesoria do tych odkurzaczy. Nawiasem mówiąc, te odkurzacze Famulus są w Austrii dosyć popularne. Widziałem kilka ofert właśnie sprzedaży tych odkurzaczy, więc w latach 50., 60. musiały one w austriackich gospodarstwach domowych być jednymi z takich bardziej popularnych urządzeń. No a tak odkurzacz Famulus z lat 50. prezentuje się po spakowaniu do walizeczki. Też wszystko tutaj bardzo ładnie pasuje. No też niestety nie mam do niego oryginalnej instrukcji obsługi, ale widziałem też takie instrukcje na stronie Willhaben.at i myślę, że przy kolejnej okazji postaram się instrukcję obsługi do tego odkurzacza zdobyć. Tak jak powiedziałem, jeden z popularniejszych starych modeli austriackich odkurzaczy. Dosyć sporo ofert sprzedaży tych odkurzaczy można w internecie jeszcze znaleźć. Ok, Famulusa odstawiam i pokażę Wam jeszcze dwa pozostałe odkurzacze, które udało mi się znaleźć. To jest ręczny odkurzacz Siemens Rapid, urządzenie pochodzące prawdopodobnie z przełomu lat 50. i 60. Nie wiem w tej chwili dokładnie z którego roku. Wiem, że tego rodzaju odkurzacze w 1958 roku, czyli zapewne krótko po wprowadzeniu ich na rynek, dostały w Niemczech taką prestiżową nagrodę IF Design za wzornictwo przemysłowe przyznawaną podczas dorocznych targów w Hanowerze. To był, tak jak powiedziałem, rok 58, czyli no zakładam, że gdzieś do połowy lat 60. te odkurzacze były produkowane. Od razu tutaj prezentuję taką przekręcaną rączkę, która ułatwiała trzymanie tego odkurzacza w różnych pozycjach, pozwalała go lepiej wyważyć w zależności od tego, czy odkurzaliśmy coś na podłodze, czy gdzieś na jakichś meblach. Jest jeszcze jedna rączka tutaj na wylocie powietrza, bo tędy przelatuje całe wylatujące powietrze z tego odkurzacza. Tutaj na kanale oglądaliśmy już starszą wersję tego odkurzacza, gdzieś albo z początku lat 50., albo jeszcze z lat 40., a może nawet jeszcze wersję przedwojenną, bo te wcześniejsze odkurzacze Siemens Protos Rapid były produkowane jeszcze przed wojną. To był właśnie ten nowy kształt, który zyskały gdzieś pod koniec lat 50. Nawiasem mówiąc, jak wrócę do warsztatu, to będę chciał zrobić takie porównanie różnych odkurzaczy Siemens, które mam w kolekcji, właśnie tej wersji Siemens Rapid, tej starszej wersji Siemensa Rapida, z wcześniejszych lat tego odkurzacza Siemens Standard S, który przed chwilą oglądaliśmy, jeszcze tego kubełkowego odkurzacza Siemens Schuckert Protos z końca lat 20., który też kiedyś w jednym nagraniu oglądaliśmy, także będzie już co pooglądać. Rzućmy sobie szybko okiem na tabliczkę znamionową. Myślę, że gdzieś z boku będę mógł ją tutaj wyświetlić. To jest napisane Siemens Elektrogeräte AG, czyli Siemens urządzenia elektryczne spółka akcyjna, czyli już nie zakłady Siemens Schuckert. Typ odkurzacza VST 101, numer 4104, 220 V. Moc pobierania 240 W. No i tu jest jeszcze jakiś numer seryjny zaczynający się od 69, ale nie wiem, nie sądzę, żeby była to data 69 rok produkcji tego odkurzacza, aczkolwiek tego nie wiem.
No i tutaj jest też to, co widzieliśmy już na odkurzaczu Famulus, czyli oznaczenie EVE, Österreichischer Verband für Elektrotechnik, czyli Austriackiego Związku Elektrotechniki, taka sygnatura jakości, podobnie jak na odkurzaczach na rynek niemiecki, VDE, czyli Verband Deutscher Elektrotechniker, czy tak jak w Polsce SEP, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Odkurzacz jest zachowany całkiem ładnie, no niestety na pewno trzeba będzie w nim, bardzo mi tego szkoda, ale trzeba będzie w nim wymienić ten mocno już zniszczony przewód zasilający. W ogłoszeniu było nawet napisane, że on działa, ale i faktycznie te wewnętrzne przewody nie są jakoś bardzo zniszczone, no ale ta zewnętrzna, osłaniająca je dodatkowa izolacja już kompletnie się kruszy. Trochę szkoda, że muszę ten przewód wymienić, bo na przykład wtyczki już nie wykorzystam. Ona jest tutaj zintegrowana z tym przewodem i chyba nie uda mi się jej, no musiałbym ją obciąć i przyczepić do takiego nowszego przewodu. Może tak zrobię, nie wiem, zobaczę. W każdym razie będę musiał poszukać też takiego szarego przewodu. Tutaj też ta odgiętka jest zintegrowana z resztą przewodu. No ten przewód pewnie sobie zostawię do jakiejś prezentacji, natomiast jeżeli ten odkurzacz by miał być gdzieś tam podczas prezentacji włączany, no to na pewno trzeba go będzie wymienić. Jest tutaj do tego odkurzacza też stalowa rura ze ssawką, którą po prostu się tutaj wtyka do jego korpusa. No, odkurzacz nie jest nawet bardzo ciężki, myślę, że dosyć wygodnie się nim odkurzało. Jest tutaj włącznik. Zobaczymy, czy to wszystko działa, przepraszam, wezmę na razie tą rurę, odłączę, a worek na kurz wyjmowało się w ten sposób. I to jest takie dosyć typowe dla tych odkurzaczy. Tutaj ten kurz nie zbierał się w środku, w tym worku, tak jak, nie wiem, na przykład w tym odkurzaczu Famulus, który oglądaliśmy, czy w tym odkurzaczu Siemens Standard S, który też oglądaliśmy, tylko tak naprawdę ten kurz osiadał, wpadał tędy przez otwór wlotu powietrza i osiadał tak naprawdę w tym metalowym pojemniku i na zewnątrz tego worka, czyli taka troszeczkę odwrotność zasady takich typowych odkurzaczy workowych, aczkolwiek dosyć często stosowana na przykład też w wielu radzieckich odkurzaczach, nie wiem, w Saturnasie, w Buranie, w Uralcu. Ostatnio takiego Uralca gdzieś kupiłem i też podobnie to tam działa, zresztą będziemy go oglądać. To jest chyba wszystko, tu jeszcze powinien być chyba pasek naramienny, no ale jego w komplecie niestety nie było. Do tego odkurzacza żadnego opakowania nie mam, zresztą on chyba nie był sprzedawany w walizeczkach, tylko po prostu w jakichś tam kartonowych opakowaniach. Widziałem tego rodzaju opakowania na zdjęciach, no ja mam tylko ten odkurzacz, ale i tak jest naprawdę fajny i cieszę się z możliwości jego wypróbowania. Jak tylko będziemy w warsztacie, to w jednym z kolejnych nagrań na pewno go sobie obejrzymy. Teraz go odłożę i pokażę Wam jeszcze ostatni odkurzacz, który udało mi się znaleźć. A ostatnim odkurzaczem, który dzisiaj oglądamy, jest ten bardzo ładny, stary odkurzacz Electrolux. Prawdę mówiąc, najstarszy i chyba najcenniejszy ze wszystkich odkurzaczy, które teraz podczas pobytu w Austrii udało mi się znaleźć. Tego odkurzacza w przeciwieństwie do pozostałych nie znalazłem za pośrednictwem strony Willhaben.at, tylko pojechałem zwiedzać taką fajną rupieciarnię, w której w każdy weekend odbywa się pchlitarg w niedużej miejscowości Schottwin, takiej górskiej miejscowości niedaleko kurortu Semmering. To jest ogromna rupieciarnia, pokażę Wam być może tutaj, bo robiłem chyba wtedy też jakieś ujęcia, pokażę Wam tutaj kilka ujęć z tej rupieciarni. Tam jest kilka sal dosłownie wypełnionych jakimiś szafami, kredensami, pudłami. Chodzi się tam troszeczkę jak w jakimś labiryncie pomiędzy tymi szafami. Można we wszystkich tych szafach grzebać, można do nich zaglądać. Zresztą jest tam bardzo sympatyczna pani, która całą tą rupieciarnię obsługuje. No i właśnie w jednej z takich szaf pod jakimiś paltami, ubraniami, nie wiem, gratami ludzi, do których te szafy kiedyś należały, ponieważ cała ta firma zajmuje się tak nie tylko sprzedażą starych rzeczy, ale też oczyszczaniem starych domów w okolicy, no więc po prostu wywozi takie meble pełne rzeczy, jeżeli ktoś chce jakiś taki dom po dziadkach czy pradziadkach opróżnić. No i właśnie w jednej z takich szaf znalazłem, bardzo się ucieszyłem, zobaczyłem gdzieś tam spod tych ubrań wystającą taką tabliczkę Electrolux, no i wiedziałem już, że będzie to coś fajnego, no i znalazłem ten odkurzacz. Zresztą od razu możemy sobie na tabliczkę dokładniej rzucić okiem. Tutaj jest podane, to jest też ciekawe, napięcie 120 V, tutaj jest numer odkurzacza. Czasami w takim numerze była ukryta data produkcji, ale ja tutaj nie potrafię jej odnaleźć. 84 938. Nie sądzę, żeby 38 rok był datą produkcji tego odkurzacza, chociaż może
Wiem, że te odkurzacze były produkowane, to jest typ 7, czyli model 7 odkurzacza Electrolux tutaj oznaczony. Wiem, że one były produkowane od połowy lat 20., gdzieś, nie wiem, od 1926 roku. Czy faktycznie tego rodzaju odkurzacz mógł być jeszcze produkowany w 1938 roku? Nie wiem, nie mam pojęcia. Być może faktycznie jest to jego data produkcji, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to odkurzacz jednak pochodzący gdzieś z drugiej połowy lat 20. Ma tutaj bardzo fajny, oryginalny pasek. Te paski często miały też tutaj wyszywane takie, tak jak tutaj, nazwę Lux. W regularnych odstępach. No, ten jest bez tej nazwy, ale wydaje mi się, że też jest to oryginalny pasek od Electroluxa. Jest tutaj taki wciskany włącznik jak w odkurzaczach Electrolux Model 5. Jest bardzo fajna rączka z bakelitowymi okładzinkami. Na moim modelu Electrolux 5 na takich okładzinkach mam wizerunek słonia. Tutaj już są takie dwa splecione węże wokół jakiejś strzały. Trochę to przypomina taki symbol medyczny. Może właśnie dlatego, że ten odkurzacz traktowano jako taką maszynę też do zwalczania różnych drobnoustrojów. On miał nie tylko worek na kurz, ale można było tutaj włożyć też jeszcze dodatkowe, tak jak chyba we wszystkich starych Electroluxach, dodatkowe filtry filtrujące jeszcze to powietrze, które przeszło przez worek. Tutaj są zakrętki, którymi można się dostać do szczotek. Ja tam nawet zajrzałem, ale wyjąłem tylko same sprężynki. No albo szczotek już nie ma, albo nie udało mi się ich wyjąć. Trzeba będzie to sprawdzić. Worek na kurz znajduje się tutaj i jest dosyć fajnie to zrobione, bo jest ta przednia część pokrywy wlotu powietrza odkręcana. No i tutaj mamy cały ten całkiem ładnie zachowany, myślę, że oryginalny worek na kurz od Electroluxa. Nawet jeszcze dosyć porządnie w środku zakurzony. Ja po prostu to nakręcam. W tych innych znanych mi modelach, czy modelu starszym, modelu 5, były tutaj takie albo 3 klamerki, albo jeszcze nawet takie klamerki na śrubki przykręcane. Potem w tych modelach podłogowych, które znam, 11 i 12 czy Z25 z końca lat 30. też były tutaj takie klasyczne chyba 2 klamerki. Natomiast to jest jedyny chyba model odkurzacza Electrolux, który mam, który był nakręcany i była tutaj też wkręcana, bo w środku w tym otworze wlotu powietrza widać gwint, była wkręcana albo ta stalowa rura, albo chyba, wydaje mi się, że widziałem też całe takie komplety w drewnianych skrzyneczkach, gdzie znajdował się także giętki wąż, który można było też tutaj wkręcić, tam różne ssawki, no ale też do tych odkurzaczy, to jest typowy odkurzacz ręczny, który trzymało się za tę rączkę, ale do nich były też oddzielne płozy, na których można było ten odkurzacz postawić, no i wtedy mógł po prostu jeździć po podłodze. Nawiasem mówiąc, z ciekawości sprawdziłem i tak od biedy ta rura i ssawka od tego Siemensa Rapida tutaj do niego ewentualnie pasuje. Ona się co prawda nie wkręca, bo nie ma gwintu, ale ma bardzo podobną średnicę i prawdę mówiąc teraz myślę, że można by nawet bez problemu ten odkurzacz z tą rurą i ssawką wykorzystywać. Zresztą od razu wygląda on dużo fajniej. To, co na pewno w tym odkurzaczu będzie wymagało naprawy, no to jest przede wszystkim jest tutaj nieoryginalny przewód, jakiś taki w znacznie późniejszych latach dołożony, no i on jest w ogóle ucięty. Tutaj zresztą widać to taki 3-żyłowy przewód z przewodem ochronnym. Oryginalnie znajdowały się tutaj tylko 2 przewody. Nie było tego przewodu ochronnego. Myślę, że wymienię go na taki gumowy, czarny. Jeszcze popatrzę sobie na zdjęciach, jakie oryginalnie przewody miały te odkurzacze, ale myślę, że na taki gumowy, czarny. No wtyczkę na razie założę jakąś możliwie starą, tymczasową. Raczej nie będę miał w tej chwili oryginalnej wtyczki Electroluxa z lat 20., ale dzięki temu będziemy mogli przynajmniej sprawdzić, czy ten odkurzacz działa. Oczywiście wyjmiemy z niego znajdujący się tutaj silnik, sprawdzimy szczotki, sprawdzimy cały ten silnik, sprawdzimy działanie przełącznika i zobaczymy, czy to będzie działało, ale tak czy inaczej myślę, że jest to bardzo fajne, cenne i ciekawe, zabytkowe urządzenie. Widziałem na stronie Willhaben.at jeden taki odkurzacz z osobistym odbiorem, nawet bardzo ładnie zachowany, z tymi płozami. No ja nie miałem niestety okazji pojechać po niego, ale być może jak będę następnym razem w Austrii, to jeszcze uda mi się to nadrobić i zdobyć też takie oryginalne płozy do tego odkurzacza, które być może pasowały też do odkurzaczy Model 5. Niestety takich płóz jeszcze nie mam.
Razem z tym odkurzaczem Electrolux w rupieciarni w Szotwin kupiłem też taką walizeczkę pochodzącą właśnie od jednego z odkurzaczy, aczkolwiek na pewno nie od tego Electroluxa, one były chyba w drewnianych skrzyneczkach sprzedawane. To jest identyczna walizka jak ta, którą widzieliśmy już przy okazji odkurzacza Famulus, austriackiego odkurzacza Famulus, czyli na pewno jest to też od jakiegoś egzemplarza Famulusa. Bardzo się ją, nawiasem mówiąc, bardzo się ucieszyłem, jak ją zobaczyłem, jak tam gdzieś stała w tej rupieciarni. Myślałem, że w środku znajdę odkurzacz. No niestety jest ona pusta, ale tak czy inaczej tę walizeczkę wziąłem, a tak naprawdę dostałem ją w gratisie jako dodatek do tego Electroluxa, którego zresztą kupiłem za 5 euro, czyli dostałem go też praktycznie w prezencie, bo kiedyś jak zdobędę takiego austriackiego Famulusa, to akurat będzie na niego może nie najlepiej, ale całkiem nieźle zachowana, oryginalna walizeczka. Także myślę, że to też jest taki mały, fajny gadżet, który udało się w tej rupieciarni znaleźć. Czyli jeszcze raz podsumowując, to jest właściwie wszystko, co udało mi się podczas tego aktualnego dwutygodniowego pobytu w Austrii znaleźć i kupić. Odkurzacz Siemens Schuckert Standard Model S z połowy lat 50. Kupiony za pośrednictwem strony Willhaben.at z odbiorem osobistym za 15 euro. Potem jest odkurzacz Siemens Elektro-Geräte, model ręczny Rapid z przełomu lat 50. i 60. kupiony za pośrednictwem strony Willhaben.at z wysyłką. Bardzo fajnie ta wysyłka zadziałała za 10 euro. Wysyłka kosztowała chyba 6 euro. Potem mamy wspomniany też już tutaj odkurzacz Electrolux, typ czy model 7. Prawdopodobnie z połowy lat 1920. znaleziony dosłownie za 5 euro w bardzo fajnej rupieciarni, w której co weekend odbywa się pchlitarg. Do tego była jeszcze ta walizeczka od austriackiego Famulusa w gratisie. No i na koniec też austriacki odkurzacz Famulus z fabryki w Graz razem z walizeczką i akcesoriami. Kupiony z tego co pamiętam też za 10 euro z wysyłką. Wysyłka 6 euro. Zadziałała ta wysyłka bez problemu. Chyba dostałem go tego samego dnia, co ten ręczny odkurzacz Siemens Rapid. Mam nadzieję, że przy jakimś następnym pobycie w Austrii zdobędę kolejne egzemplarze. Bardzo nastawiam się zwłaszcza na takie austriackie odkurzacze Arieli, produkowane też w Graz, ręczne odkurzacze. Bardzo chciałbym zdobyć jeszcze kilka innych modeli tych Famulusów. One były naprawdę bardzo ciekawe, ale myślę, że jak na ten pierwszy dwutygodniowy wyjazd, podczas którego spróbowałem właśnie zdobyć kilka egzemplarzy do kolekcji, myślę, że te łupy i zdobycze nie są najgorsze, a już niedługo obejrzymy je sobie wszystkie podczas oddzielnych nagrań w warsztacie i oczywiście sprawdzimy ich działanie i zobaczymy, czy wszystkie, a jeżeli nie wszystkie, to które z tych odkurzaczy działają. I oczywiście postaramy się też dowiedzieć trochę więcej o ich historii i o ich konstrukcji. Dzięki za dzisiaj, cześć, do zobaczenia następnym razem.